Mamy 2024 rok, a konkretnej daty premiery Gothica Remake jeszcze nie znamy. Jednak gra powstaje odpowiednio długo oraz sami twórcy zapowiadają, że ukaże się właśnie w tym roku. Alchemia co jakiś czas uchyla nam rąbka tajemnicy co do stanu prac nad grą. Raz dostajemy grafikę prezentującą jakąś lokację czy potwora, innego razu dostajemy informacje o nowościach oraz zmianach. Jednak nas najbardziej będzie interesować fabuła w odświeżonym pierwszym Gothicu. Choć nie mamy dostępu do informacji, jak będzie wyglądać cała opowieść, a twórcy nie dzielą się wszystkimi zmianami względem oryginału, gdyż najprawdopodobniej nie chcą zepsuć nam przyjemności z odkrywania wszystkich nowości. Jednak zebrawszy wszystkie otrzymane do tej pory informacje, otrzymamy obraz nowej wersji, dobrze znanej nam już historii, ale jeszcze zanim przejdziemy do omówienia wszystkich nowości oraz tego, jak powinna wyglądać fabuła idealna w Gothicu Remake, przedstawię wam moje problemy z oryginalną opowieścią. Największym zarzutem jest oczywiście fakt, że w następnych grach serii twórcy postanowili pozmieniać wiele elementów w lore, które gryzą się z pierwszą odsłoną. Przykładowo, w jedynce możemy dowiedzieć się, że kręgi ognia i wody powstały dopiero po powstaniu magicznej bariery. Co ciekawe, w intrze widzimy maga wody. Dodatkowo rozłam magów na dwa kręgi nie mógł powstać pod barierą, gdyż w drugiej odsłonie widzimy wyraźnie, że istnieje kult Adanosa w osobie Watrasa oraz Inosa, który ma własny klasztor na wyspie. I tutaj znowu mamy intro z pierwszego Gothica, gdzie na chwilę przed zrzuceniem bezimiennego do kolonii pojawia się arcymag ognia Pyrokar. W jednym z wywiadów Michael Hawk powiedział, że błąd z podziału magów na kręgi pod barierą powstał wskutek błędu jednego z pracowników Piranha Bytes. Innym błędem jest oczywiście liczba magów. Pierwotnie pod barierą znajdowało się 12 magów, 6 ognia oraz wody, jednak Xardas opuścił krąg ognia, a jego miejsce zajął Milten. W błąd wprowadza właśnie dialog Saturasa, który to jest spowodowany źle zrozumianą kwestią tego samego scenarzysty, co w przypadku podziału na kręgi. Skoro chcą odświeżyć pierwszą część, to powinni uwzględnić również inne odsłony. I tak, przykładowo w pierwszym Gothicu nie mamy informacji, że górnicza dolina w Khorinis znajduje się na wyspie. Taką informację dostajemy dopiero w drugiej części, zaś sama górnicza dolina w drugiej odsłonie ulega zbyt dużym zmianom, których nie da się logicznie wytłumaczyć. Nie zrozumcie mnie źle, całkiem przyjemnie poznawało się kolonię raz jeszcze, tyle że jak spojrzymy na mapę, to od razu zauważymy, że niektóre miejsca charakterystyczne się nie pokrywają, a na domiar złego, niektórych miejscówek po prostu w drugim Gothicu zabrakło. A jak do worka z gotikowym lore dodamy część trzecią, to już całkiem powstanie niespójne i dziurawe uniwersum, dlatego ważne jest, żeby w odświeżonej jedynce uwzględnić całą trylogię. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych z was można by wywalić Gothica 3 z kanonu. Jednak Kai Rosenkrantz na Discordzie powiedział, że również ta część będzie brana pod uwagę podczas tworzenia remake'u. Zatem wiemy już, co twórcy powinni zrobić. Tak jak zapowiedzieli, będą tworzyć remake uwzględniając wszystkie kanoniczne części oraz będą się starać usunąć błędy fabularne, jak i załatać niektóre dziury w lore. Dodatkowo od twórców wiemy, że wprowadzą sporo nowości, tak aby rozwinąć zarówno rozgrywkę, jak i sam gothicowy świat. Przykładowo, wpływ decyzji podjętych w pierwszym rozdziale będzie znacznie bardziej odczuwalny w późniejszym etapie gry. Dlatego powinniśmy odpowiednio przemyśleć wybór gildii na początku, gdyż może mieć to wpływ na przykład na dołączenie do magów. Ważniejszą rolę będzie mogła odegrać wolna kopalnia, która w oryginale interesuje nas dopiero wówczas, kiedy będziemy szukać orka niewolnika oraz dostaniemy zadanie od Lee, żeby ową kopalnię wyzwolić. Prócz tego twórcy chcą rozbudować wątki poboczne w kolejnych rozdziałach, tak aby gra drastycznie nie przyspieszała zaraz po zakończeniu drugiego. Z ostatniego odcinka podcastu dowiadujemy się, że twórcy chcą wzbogacić historię kluczowych postaci. Dodatkowo znacznie większą rolę ma odegrać wątek czwórki przyjaciół oraz każdy z nich ma dostać znacznie bogatszy życiorys. Sama Alchemia bierze pod uwagę możliwość wzbogacenia gothicowego lore poprzez wątki z niektórych modów, które muszą być oczywiście spójne z tłem fabularnym. Jak wiemy, nad remake'iem pracuje jeden z twórców modyfikacji Kroniki Myrtany, więc nie obraziłbym się, gdyby w trakcie rozmowy ze Stone'em ten zacząłby nam opowiadać o przygodach, jakie go spotkały wewnątrz twierdzy Vardal. Właśnie takich smaczków chciałbym w Gothicu Remake zobaczyć oraz usłyszeć jak najwięcej. Zatem jak powinna wyglądać fabuła w Gothicu Remake? Według mnie już w pierwszym rozdziale można dodać wątek czwórki przyjaciół. Nie mówię oczywiście, że musimy mieć zadanie z wszystkimi naraz, ale fajnie byłoby, gdybyśmy mogli nieco lepiej ich poznać, na przykład poprzez wykonywanie z nimi niektórych misji. Wiem, jak ważny jest dla was wątek tej czwórki i fajnie byłoby, gdyby twórcy postanowili dodać nieco charakteru dla naszych kompanów. Z tego co wiem, Alchemia chce przebudować nieco czwarty rozdział. Nie wiem, co konkretnie planują, ale z pewnością poruszą wątek przyjaciół. Wiem jeszcze, że planują nieco powiększyć Górniczą Dolinę i dodać znacznie więcej nowych
postaci niezależnych, dlatego ciekawą opcją byłoby, gdyby w trakcie ogrywania poszczególnych rozdziałów w kolonii pojawiło się więcej nowych skazańców. Dzięki temu mielibyśmy wrażenie, że świat faktycznie żyje, niezależnie od naszych poczynań. Fajnie to zrealizowano w przypadku Kronik Myrtany, gdzie z rozdziału na rozdział pojawia się coraz więcej uchodźców w mieście Archolos. Jak już mówiłem, ważne jest, aby uporządkować i jednocześnie wzbogacić gotikowy świat, gdyż jest on strasznie dziurawy i wewnętrznie niespójny. Kolejną ważną sprawą jest rozwinięcie niektórych wątków, jak na przykład odbicie wolnej kopalni, zabójstwo magów ognia, pokazanie faktycznego konfliktu oraz coraz agresywniejszej postawy starego, jak i nowego obozu. W ramach aktywności pobocznej można by chociażby dodać wątek, gdzie odłam sekty śniącego składa ofiary z ludzi, a naszym zadaniem będzie powstrzymać tych szaleńców. Pomysł ten oczywiście podsunął mi screen przedstawiający scenę ze składaniem ofiary przez członków bractwa. Innym ciekawym pomysłem byłoby rozwinięcie wątku bandy Quentina, która oprócz tego, że jest, to nie robi ani nie wnosi absolutnie nic. Ich obóz obok kanionu troli można by rozbudować, a z samej bandy zrobić coś podobnego do bandytów z Gołego Gotika 2 lub piratów z Nocy Kruka. Czyli mamy frakcję, która sprawia pewne zagrożenie, ale jednocześnie nie możemy się do niej przyłączyć, gdyż zbyt mocno zmieniłoby to fabułę. Tak doskonale zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was chcieliby mieć znacznie więcej swobody w remake'u, jednak nie możemy zapominać, że jeżeli będzie jej zbyt dużo, to po prostu fabuła będzie zbyt rozmyta. Według mnie, twórcom byłoby zwyczajnie zbyt ciężko poskładać opowieść sensownie do kupy. Wracając do samej bandy, fajną opcją byłoby, gdyby w trakcie rozgrywki poszczególni członkowie napadali na kurierów czy strażników świątynnych zmierzających z obozu na bagnie do starej kopalni, a naszym zadaniem byłoby oczyścić drogę z bandytów. Oprócz tego mogliby się pojawiać w niektórych losowych momentach i zwyczajnie nam przeszkadzać, czy to w wykonywaniu jakiegoś zadania, czy po prostu podczas eksploracji. Dodam jeszcze, że twórcy raczej będą celować w to, aby gra nie była zbyt krótka jak oryginał, więc najprawdopodobniej wykonanie jakichś zadań fabularnych może być znacznie bardziej złożone niż w przypadku pierwowzoru. Przykładowo, znacznie bardziej mogą rozbudować wątek na cmentarzysku orków, zaś szukanie kamieni ogniskujących nie powinno być tak łatwe i szybkie. Jak już wspominałem, odbicie wolnej kopalni powinno być bardziej złożone. Zamiast po prostu wejść do kopalni razem z Gordem, powinniśmy przeprowadzić szturm na wcześniej ufortyfikowany kocioł. Z kolei walka wewnątrz kopalni powinna moim zdaniem przypominać obronę miasta Archolos. Wiem, że wielu z was chciałby zostać guru lub magnatem. Z pierwszym problem polega na tym, że zostanie nim musiałoby nastąpić najpóźniej w trzecim rozdziale, gdyż później bractwo zwyczajnie się rozpada, więc w stosunku do maga ognia czy wody byłby to po prostu zbyt szybki awans, zaś magnatem nie powinniśmy zostać w ogóle, ponieważ kasta ta powstała wraz z przewrotem Gomeza i składała się z najbardziej zasłużonych ludzi. Natomiast uważam, że w grze dostępny powinien być ciężki pancerz straży i tak się składa, że widzieliśmy go już w 2022 roku. Ostatnim ciekawym wątkiem, który powinien zostać rozwinięty, to oczywiście wieża mgieł i chromanim. I to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o fabułę Gothica Remake. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o nowościach zaproponowanych przez Alchimię oraz co zmienilibyście względem oryginału. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.